Witam gorąco. Dzisiejszym tematem jest ABC spektrum autyzmu w ramach, drodzy Państwo, oczywiście tematu, a właściwie Dnia Światowego, gdzie obchodzimy właśnie ten dzień, który ma być takim dniem uświadamiającym, szerzącym wiedzę na temat spektrum autyzmu i obalającym wszelkiego typu mity i nieprawdziwe takie stereotypy, które gdzieś tam jeszcze się pojawiają właśnie w naszej przestrzeni takiej publicznej. 2 kwietnia rzeczywiście jest uznanym dniem, takim światowym dniem świadomości na temat spektrum autyzmu. Natomiast, szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiaj świat płonie na niebiesko. Mnóstwo tego niebieskiego koloru gdzieś tam jest w nawiązaniu właśnie do osób w spektrum autyzmu. Niestety ten dzień jest bardzo często takim jedynym dniem, który stanowi taki dzień tolerancji i akceptacji dzieci. Chociaż jeżeli trwa on jeden dzień, to trudno mówić o jakiejkolwiek akceptacji. Jest to tolerowanie bardziej takich osób. Ja osobiście myślę, że w imieniu wielu rodziców, w imieniu samych osób w spektrum, śmiało mogę powiedzieć, że ten Światowy Dzień Spektrum Autyzmu, Świadomości i Akceptacji powinien trwać, drodzy Państwo, cały okrągły rok. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, ale także 24 godziny na dobę. Natomiast nie jestem do końca przekonana, czy rzeczywiście ten świat neurotypowy jest gotowy na to, aby rzeczywiście poświęcić chwilę uwagi, czym jest spektrum autyzmu, czy ten świat neurotypowy rzeczywiście chce rzetelnie dowiedzieć się, czym jest to zaburzenie, ale także czy jest gotowe na to, aby wyjść naprzeciw wszelkim przeciwnościom, ale także wyzwaniom, jakie towarzyszą osobom w spektrum autyzmu. Od tych maluszków po osoby dorosłe, bo ciągle w tych wszystkich kampaniach jest nawiązywanie do dzieci i to jest bardzo dobrze, bo im wcześniejsze wsparcie, im wcześniejsze oddziaływania na takie dzieciaki, to oczywiście jest dużo lepszy start w życie dorosłe, dużo lepsze możliwości, ale także i rokowania. I to świetnie. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że wśród nas żyją osoby dorosłe w spektrum autyzmu, które także potrzebują akceptacji. Nie wolno nam zamykać się tylko na informację, że to dzieci albo młodzież, bo mnóstwo osób dorosłych jest także w spektrum autyzmu i o nich absolutnie nie możemy, drodzy Państwo, zapominać. Kilka słów takich wprowadzających, dotyczących, drodzy Państwo, symboliki, która wiąże się i odwołuje się, czy nawiązuje do spektrum autyzmu. Pierwszym symbolem, jaki w ogóle pojawił się w kontekście autyzmu, jest symbol takiego zielonego puzzla z płaczącym dzieckiem, który powstał w 1963 roku. Natomiast jest to symbol, który w swoim opisie, jakby w założeniu organizacji, która stworzyła ten symbol, było takie przesłanie, że autyzm jest tragedią. Tragedią dla samego dziecka, tragedią dla rodziny. Jest to choroba, której nie można zaradzić. Jest to choroba, która niesie ze sobą bardzo tragiczne konsekwencje. Niekoniecznie dzisiaj osoby w spektrum i ludzie, którzy pracują z osobami w spektrum, zgadzają się z symboliką tego właśnie puzzla. Kolejny symbol pojawił się w 1999 roku i tutaj, wychodząc naprzeciw trochę takim odwołaniom i samoorzecznikom, pojawiła się taka kolorowa wstążka, która została wyposażona w takie bardzo różne kolorowe puzzle. Niemniej jednak ten symbol puzzla nadal się utrzymuje w tej wstążce, natomiast jest on kolorowy. I ten symbol nawiązuje do tego, że im wcześniej zaczynamy oddziaływać na dzieciaki, tym lepsze są rokowania. Jednocześnie kolorystyka i ilość kolorowych puzli we wstążce wskazuje na to, że jakby ludzi w spektrum autyzmu jest sporo i są oni różni. Niemniej jednak im lepsza ta wczesna interwencja, tym lepsze jakby takie wsparcie. Ta wstążka troszeczkę nawiązuje do tego, że to spektrum autyzmu to jest typowo dziecięce zaburzenie. W 2005 roku pojawił się kolejny symbol i jest nim, albo był nim niebieski puzzle. Natomiast mocno z tym puzzlem nie zgadzają się osoby w spektrum autyzmu, a dokładnie z ideą tej organizacji, która ten wzór stworzyła. Mianowicie z 2 powodów.
Po pierwsze, puzzle jest tylko niebieski, a więc nawiązuje do tego, że jakby w całej takiej symbolice kolorystycznej odwołuje się do tego, że ten niebieski kolor to głównie chłopięcy, prawda? Czyli taką analogią, że spektrum autyzmu dotyczy tylko i wyłącznie albo w dużej mierze, czy głównie chłopców, co oczywiście wiemy, że jest nieprawdą już dzisiaj, gdzie jakby jasno i wyraźnie jest powiedziane, że i dziewczynki, i młode kobiety, które jakby w tym wieku dorosłym się diagnozują i także mają spektrum autyzmu. Dodatkowo, moi drodzy, bezwzględnie ten symbol nawiązywał właśnie do dzieci, a więc pomijał nie dość, że osoby dorosłe, to także odnosił się tylko głównie do chłopców. Więc kolejny symbol, który niekoniecznie jest symbolem trafionym. Do tej pory wszędzie pojawiały się oczywiście puzzle, które są jako taki element przedmiotowy, prawda? W związku z tym osoby w spektrum autyzmu cały czas powtarzają, że one przede wszystkim są ludźmi, a nie można ich porównywać do jakiegoś przedmiotu, choćby puzzla. Z drugiej strony wszystkie te symbole miały nawiązywać do tego, że każdy jeden puzzle w jakiejkolwiek układance jest po prostu na wagę złota. Bez tego jednego konkretnego puzzla brakuje całej przestrzeni, całego takiego obrazu. Coś się nie zgadza. I jakby głównie w tym kontekście był kierowany ten puzzle, jako ten element, który dopełnia całość układanki. Nie mieli jakby twórcy tego symbolu na myśli tego, że coś tu nie pasuje. Natomiast osoby w spektrum właśnie tak to interpretują. Najnowszy symbol, który nawołuje, czy odnosi się do spektrum autyzmu, to niebieski motyl. I to jest takie wyjście naprzeciw osobom w spektrum jako porównywanie do istot żywych, prawda? Już odejście od tego typowego puzzla, czyli jakiegoś przedmiotu, na rzecz porównania z właśnie symbolem takim żywym. Jednocześnie, moi drodzy, tutaj troszeczkę pogubiliśmy się w symbolice, ponieważ motyl, a do tego jeszcze niebieski motyl albo w odcieniach turkusowych, to jest motyl, który jest od wielu, wielu lat symbolem osób głuchych. Dlaczego? Dlatego, że motyle są głuche. Jednocześnie w kontekście spektrum autyzmu natomiast ten symbol motyla i właśnie w tych kolorach niebieskich odwołuje się do tego, że jednak w tym znaku neuroróżnorodności, za którym oscylują osoby w spektrum, bardzo dużo jest jednak tych odcieni koloru niebieskiego. Również ten motyl ma symbolizować to, że niektóre motyle latają bardzo nisko, ale potrafią się od czasu do czasu wznieść nieco wyżej. Inne latają nieco wyżej, a czasami też mogą lecieć nieco niżej. Co oznacza, że znowu każdy z tych motyli jest inny, każdy ma inne preferencje. Motyl jako ta postać może być bardzo delikatna, ale jednocześnie bardzo, bardzo wytrwała. I w tym kontekście nawiązuje również do spektrum. Tutaj, drodzy Państwo, społeczeństwo rzeczywiście wykorzystuje mnóstwo tego niebieskiego koloru ze względu na te symbole, które gdzieś się tam pojawiają i nawiązują do autyzmu. Jednocześnie po drugiej stronie jakby tej symboliki i rozumienia tej symboliki są osoby w spektrum autyzmu, które nie tyle jakby negują i nie zgadzają się z samym symbolem, co bardziej z podejściem różnych organizacji, które te symbole stworzyły. Same osoby w spektrum autyzmu nawołują do tego, aby wykorzystywać właśnie nieskończoność. Symbol nieskończoności jako neuroróżnorodność, która jest bardzo kolorowa i bardzo barwna, ponieważ spektrum autyzmu nie jest jednokolorowe, nie jest tylko niebieskie, nie jest tylko różowe. Ono jest bardzo kolorowe, dlatego że jest bardzo różnorodne. Ile osób w spektrum autyzmu, tyle absolutnie odmiennych, innych, różnych obrazów klinicznych. Mimo to, że osoba ma dokładnie taką samą diagnozę jak milion innych, to funkcjonuje zdecydowanie inaczej. Przed nią stoją inne wyzwania, ale jednocześnie jest zdecydowanie lepsza w innych aspektach, bo nie możemy, moi drodzy, zapominać o tym, że osoby w spektrum autyzmu, oprócz pewnych wyzwań, które przed nimi stoją, są też wyposażone w mocne strony, czyli w pewne talenty. Dokładnie tak jak każdy z nas. Każdy z nas posiada słabe i mocne strony. Natomiast my, ludzie neurotypowi, ciągle skupiamy się na tych słabościach, na tych trudnościach
osób, zamiast wykorzystywać ich mocne strony do tego, aby kompensować ich pewne braki. Mam nadzieję, że kroczek po kroczku będzie nam się to zmieniało. Troszeczkę statystyk, Szanowni Państwo. W 2018 roku podano, że 1 na 68 urodzeń to dziecko w spektrum autyzmu na terenie Europy. W 2016 roku wskazywano, że w USA to 1 na 54. W 2018 roku już wskazywano, że jest to 1 na 44 urodzenia. Natomiast dosłownie w ostatnich dniach, 2-3 dniach ostatnich, pokazano najnowsze statystyki ze Stanów Zjednoczonych i na obecny rok, czyli 2023, klinicyści wskazują, że jest to 1 na 36 urodzeń. Podlinkowałam Wam na slajdzie odnośnik do tych właśnie statystyk. Możecie sobie tam zajrzeć i zgłębić jakby tą informację. Drodzy Państwo, dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że właśnie Amerykanie wskazują jasno i wyraźnie. Te statystyki, które dzisiaj w Europie porównujemy 1 do 68, dotyczą tylko istniejących rzeczywistych diagnoz, tak? Czyli tych diagnoz, które rzeczywiście zostały wypisane i pokazane na świstku papieru, tak? Napisane, że Jan Nowak, urodzony wtedy i wtedy, ma spektrum autyzmu. I to jest oficjalna diagnoza medyczna i na tej podstawie powstała statystyka. Natomiast jakby Amerykanie poszli troszeczkę dalej i zaczęli badać dzieci do 8 roku życia jakby obligatoryjnie rozwojowo. I stąd pojawiły się takie statystyki, które znacząco zaniżają, tak? Czyli pokazują, że zdecydowanie więcej tych dzieci jest. I co ciekawe, mimo że wskazówki były takie, że część tych dzieci mimo braku diagnozy kwalifikuje się, bo przejawia zachowania autystyczne, to mimo to wielu rodziców nie zdecydowało się na pójście w ścieżkę diagnozy. Dalej te statystyki pokazują, że dzisiaj jest 1 na 23 chłopców rodzących się w spektrum, a jeszcze w ostatniej statystyce z tego 2018 roku to był 1 na 27 chłopców. Natomiast w stosunku do dziewczynek tutaj na dziś mamy 1 na 88 urodzeń, a wcześniej była to jedna dziewczynka na 114 urodzeń. Więc widzimy, jak się nam to zmienia i wszystko wskazuje na to, że z roku na rok, a można powiedzieć z dekady na dekadę nawet, będzie tych dzieci coraz więcej. Ze względu na to, że mamy i lepszą diagnostykę, ale także zdecydowanie wcześniej wykrywamy jednak ten deficyt. Zaburzenie ze spektrum autyzmu, drodzy Państwo, to niepełnosprawność neurorozwojowa, która teoretycznie ujawnia się w okresie rozwojowym, ale ze względu na bardzo subtelne cechy, które na szczęście dziś są już wreszcie dostrzegalne i niepomijane w drodze diagnostycznej, mogą być ujawnione albo nasilone dopiero w okresie dojrzewania. Niemniej jednak, mając na myśli spektrum autyzmu, mówimy o takim całym zestawie, całym pakiecie zaburzeń, które trwają przez całe życie u danego człowieka i mają wpływ na jego ogólny rozwój, na umiejętności społeczne, komunikacyjne, ale także i na zachowanie. I Szanowni Państwo, to jakby bardzo przerażające jest to stwierdzenie trwające przez całe życie. Rzeczywiście jest to takie przygnębiające stwierdzenie. Niemniej jednak nie ma tutaj co dramatyzować albo bardzo płakać, ponieważ wszystko zależy od konkretnego dziecka, jeżeli dostaje diagnozę jako dziecko, ale także od środowiska i wsparcia, jakie zostaje mu zaoferowane. Wszystko to będzie składało się na to, co zadzieje się w przyszłości. Oczywiście same cechy organiczne takiego pacjenta również będą miały duże znaczenie. Niemniej jednak oddziaływanie, wsparcie, indywidualnie absolutnie podejście do takiego pacjenta może naprawdę bardzo pięknie wspomóc jego dalszy rozwój. I w rzeczywistości, w życiu takim dorosłym, mimo że jest to osoba w spektrum autyzmu, jest to osoba bardzo dobrze funkcjonująca na płaszczyźnie społecznej, w rodzinie, gdzie zakłada rodzinę, gdzie ma pracę zawodową, gdzie może spełniać się na innych grupach społecznych bez najmniejszego problemu, będąc cały czas w spektrum autyzmu i oczywiście umiejętnie radząc sobie z pewnymi swoimi trudnościami. I o tym musimy pamiętać, drodzy Państwo, to, że
spektrum autyzmu trwa z nami do końca życia, jest niepodważalny, natomiast wcale nie oznacza tego, że osoba będzie musiała być zamknięta w jakimś ośrodku, pozbawiona dostępu do drugiego człowieka. Absolutnie nie. Jest to nieprawda i jest to mit, który gdzieś się tam jeszcze w takiej rzeczywistości gdzieś przemieszcza. Kolejna kwestia dotyczy tego, że zaburzenie ze spektrum autyzmu często jest jeszcze przywoływane jako zaburzenie zachowania albo choroba psychiczna. Nic podobnego, drodzy Państwo. Zaburzenie ze spektrum autyzmu należy do zaburzeń neurorozwojowych, a więc odnoszących się do układu nerwowego. I nie ma to nic wspólnego z umiejscowieniem jej w klasyfikacji chorób i zaburzeń jako podtypu zaburzeń zachowania albo podtypu choroby psychicznej. Czym innym jest współwystępowanie tych deficytów w przypadku spektrum autyzmu, ale nie jest to w tej klasyfikacji właśnie zaburzeń zachowania albo choroby psychicznej. Może tak być, że choroba psychiczna będzie współtowarzyszyła spektrum autyzmu, podobnie jak zaburzenie zachowania. Natomiast są to 3 odrębne obszary. Każdy z nich może absolutnie oddzielnie funkcjonować. Drodzy Państwo, pewnie, że jest tak, że szczególnie społeczeństwo neurotypowe, które rzadko kiedy albo w ogóle nigdy jeszcze nie miało kontaktu z dzieckiem czy z osobą w spektrum autyzmu, jak widzi dziecko, które krzyczy, kopie, ucieka, wyrywa się mamie, rzuca się na podłogę w sklepie, bije głową o ścianę albo liże maskę samochodu, to społeczeństwo neurotypowe potrafi bardzo pięknie udzielać porad. Jak to pięknie by wychowało i na co zwróciło uwagę, a w ogóle mama i tata to jacy są nieporadni. Natomiast rzadko kto podchodzi i się pyta, czy może w czymś pomóc. I to jest akurat z punktu widzenia rodzin, w których żyją dzieci w spektrum, dość irytujące. Niemniej jednak mamy taką tendencję, że skupiamy się na tym, co widzą nasze oczy, a nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się to z 2 powodów. Po prostu mamy taką tendencję, że jak komuś jest gorzej, to mnie jest troszkę lepiej, a po drugie nie wkładamy zbyt dużego wysiłku po to, aby się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Bo mam ważniejsze sprawy, bo mam swoje problemy i jakby niekoniecznie interesuje mnie, dlaczego tak się dzieje. Natomiast oceniam to, co widzę. Szanowni Państwo, w swojej 20-letniej karierze zawodowej jako terapeuta zalecam z własnego doświadczenia, zalecam takie podejście, aby szerzej otwierać oczy, szerzej otwierać uszy, natomiast znacznie częściej zamykać buzię. To przyniesie korzyści zarówno nam, osobom, które prezentują dane zachowanie, ale także dzieciom, czy młodzieży, czy osobom dorosłym w spektrum autyzmu i ich najbliższym. Z korzyścią absolutnie dla wszystkich będzie taka postawa. Spektrum autyzmu, tak jak powiedziałam i tak jak mówią wszyscy albo większość klinicystów, to zaburzenie związane z odmienną strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Drodzy Państwo, spektrum autyzmu nie jest opóźnieniem rozwoju. Jest to odmienny, nieharmonijny rozwój u pacjenta, który właśnie wiąże się z odmienną strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Tutaj na tej grafice macie pokazany taki przykład absolutnie schematu, jak wygląda mózg osoby neurotypowej i jak może wyglądać, albo jakie mechanizmy, jakie ruchy dzieją się właśnie na poziomie układu nerwowego osoby w spektrum autyzmu. Szanowni Państwo, żeby była jasność, wielu absolutnie specjalistów, wielu klinicystów, wielu lekarzy badało jakby układ nerwowy osób w spektrum autyzmu. Mamy liczne obrazowania mózgu i tak dalej, i tak dalej. Wskazano nam wiele obszarów, które mogą być rzeczywiście odmienne, nieco inne w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, czy osób w spektrum autyzmu, nie tylko w kontekście osób neurotypowych. Natomiast nie ma absolutnie jednej struktury, nie ma jednego obszaru w strukturach korowych, który będzie przypisany tylko i wyłącznie spektrum autyzmu. Chodzi o to, że nawet jeżeli dziecko, człowiek ma nietypowo zbudowany albo zdecydowanie odmiennie od normalnego zbudowane na przykład ciało modelowate, jednocześnie z jednej strony przypisujemy, że osoby w spektrum autyzmu mają ten obszar nietypowy i jakby wiążemy to ze spektrum. Natomiast ciało modelowate może być również nietypowe w przypadku niepełnosprawności intelektualnej i wcale osoba z niepełnosprawnością intelektualną
czy musi być w spektrum autyzmu. Dlatego znowu jest mnóstwo hipotez, jest mnóstwo opisów, jest mnóstwo takich dowodów na to, że rzeczywiście w przypadku spektrum autyzmu te struktury mózgu mogą być inne. Natomiast nie możemy powiedzieć, że tak jak ta jedna konkretna, czy to struktura szara, czy struktura biała, czy płat ciemieniowy, czy płat czołowy ma określoną budowę, czy odmienną budowę, to na pewno dziecko jest w spektrum autyzmu. Nic podobnego. I znowu, moi drodzy, właśnie przez to, że my nadal ciągle nie wiemy, dlaczego to spektrum się pojawia, tylko cały czas poruszamy się na podłożu różnych hipotez, które gdzieś się tam od czasu do czasu pokazują, dlatego nie możemy stworzyć lekarstwa na to spektrum autyzmu. Dzisiaj niestety nie mamy takiej możliwości, aby użyć odpowiedniego syropu, tabletki, zastrzyku, który nagle przywróci struktury mózgu do prawidłowego, normalnego trybu działania, czy normalnej struktury, tak jak w przypadku osób neurotypowych. Nie mamy niestety na to wpływu, bo nie mamy takiej wiedzy, aby właśnie dokonać tych zmian, czy wyleczenia tych inaczej nie nieprawidłowo, inaczej zbudowanych struktur korowych właśnie w mózgach osób w spektrum autyzmu. Kolejna takie podłoże, które sugeruje, że być może to wywołuje spektrum autyzmu, jest aspekt genetyczny. Sama genetyka w sobie jest bardzo mocno skomplikowana, bardzo mocno złożona. Niemniej jednak klinicyści i badacze odkryli i powiązali powyżej 1000 genów, które mogą być jakkolwiek przyczepione do spektrum autyzmu. Ze względu na to, że wśród osób właśnie z tym zaburzeniem następują, albo inaczej mogą nastąpić różne modyfikacje. Może się pojawić na przykład duplikacja jakiegoś genu albo usunięcie jakiegoś fragmentu. Może się też pojawić mutacja, która nie jest dziedziczona, tylko staje się przypadkowa i nowa, a więc jest nieprzewidywalna. W związku z tym te wszystkie absolutnie najróżniejsze różności nie pozwalają znowu na to, aby odpowiednio na to reagować. Nie ma jednego genu, który byłby wskazany, że tak, jak zrobimy badania genetyczne i mamy uszkodzony ten konkretny o tej nazwie gen, mamy pewność, że jest to spektrum autyzmu. Podobnie jak w odniesieniu do struktur korowych mózgu, dokładnie tak samo jest w przypadku genów. W związku z tym, drodzy Państwo, jasne, że mamy terapię genową, natomiast z punktu widzenia służby zdrowia, która miałaby to opłacać w kontekście leczenia, jest to niemożliwe. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że po pierwsze musi być zrobiony indywidualny panel genetyczny takiego dziecka, dodatkowo musi być stworzona tylko dla tego jednorazowa terapia genowa, która jest bardzo kosztowna i jakby niekoniecznie jest ona w gestii zainteresowania właśnie służby zdrowia. Niewielu rodziców stać też na taką terapię, która może, ale wcale niekoniecznie musi przynieść rezultaty. Niemniej jednak, drodzy Państwo, w kontekście przyczyn spektrum autyzmu jest wymienianych jeszcze milion innych różnych hipotez. Natomiast te dwie, o których ja wspominam, a więc struktura mózgu i genetyka, jest najbardziej prawdopodobnym tym podłożem właśnie spektrum autyzmu. Do innych przyczyn nie będę się, Szanowni Państwo, odnosić, ze względu na to, że znowu moglibyśmy o tym mówić, dywagować, co, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, jeżeli zadzieje się jakiś patogen, czy to w okresie ciąży, czy to w okresie porodu, czy we wczesnym okresie rozwojowym, kiedy mózg jest jeszcze bardzo, bardzo delikatny, kiedy on się kształtuje, kiedy dojrzewa, kiedy następuje mielinizacja struktur korowych, kiedy ten mózg tak naprawdę uczy się wszystkiego poprzez swoje doświadczenia, jeżeli w tym momencie dochodzi do albo niedotlenienia, albo niedokrwienia którejkolwiek ze struktur korowych mózgu, niestety dochodzi do mikrouszkodzeń, mniejszych lub większych, które niosą ze sobą mniejsze lub większe konsekwencje. I znowu tutaj tych przyczyn, które mogą wywołać niedotlenienie albo niedokrwienie mózgu, znowu jest cała masa i znowu dla każdego z dzieci może to być zupełnie coś innego. Drodzy Państwo, to jest dla mnie bardzo istotna grafika, gdzie spektrum autyzmu, żeby uświadomić wszystkim wszemi wobec, jest niepełnosprawnością niewidoczną.
I jakby jest to oczywiste, prawda, że dzieci w spektrum autyzmu nie mają na czole napisane, że mam autyzm, uważaj na mnie, tak? Albo mam autyzm, nie podchodź i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak chciałam nawiązać do tego, jak się ma ta niepełnosprawność niewidoczna do odbioru właśnie osób w tym zaburzeniu. Mianowicie powiem odwrotnie. Jak ludzie neurotypowi idą sobie po chodniku, siedzą w parku, siedzą w kinie, siedzą w restauracji, generalnie w takim codziennym, normalnym życiu, spotykają na swojej drodze czy to dziecko, czy osobę na wózku inwalidzkim, albo z zespołem Downa, czyli z takimi bardzo wyraźnymi cechami dysmorficznymi, które ewidentnie wskazują na to, że z danym człowiekiem dany człowiek jest na coś chory i ma jakieś trudności, zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzimy, tak? Ja ciągle powtarzam, że to wygląda mniej więcej tak, że pani albo pan podchodzi do takiego dziecka, na przykład czy na wózku, czy właśnie z zespołem Downa, albo do jego mamy i mówi: o, jaki on śliczny, ale ta dziewczyneczka jest piękniusia, jaki ma śliczny kocyk, ale ty jesteś fajniutka, no, ale się udała pani córa, ale ma pani fajnego synka. Generalnie tryska od nas empatia, uśmiech, jesteśmy ochy, achy, którzy po prostu gwiazdkę z nieba byśmy ofiarowali, prawda? No bo gdzieś tam z tyłu głowy kotłuje się myśl, no mają ciężko, mają chorego dzieciaka, trudno, do końca życia taki będzie. I dokładnie tak podchodzi do tego świat neurotypowy. Natomiast jak widzi się w sklepie dziecko, które dla otoczenia nie wiadomo czemu się drze, czemu krzyczy, czemu kopie, czemu zrzuca coś z półek, czemu rzuca się na podłogę, albo idąc po chodniku wyrywa się mamie i zaraz wpadnie pod samochód. I jeszcze milion innych różnych takich sytuacji mogę tutaj przywołać, to nagle się okazuje, że wszyscy udzielają rad wychowawczych, tak? Że jak to mama jest nieporadna i w ogóle jak miałby zasady i jakby od czasu do czasu tam mu ktoś przetrzepał porteczki, to zdecydowanie lepiej by się zachowywał. Drodzy Państwo, w swojej 20-letniej pracy, tak jak powiedziałam, rozmawiałam naprawdę z wieloma rodzicami. I oni, właściwie nie trafił mi się żaden rodzic, który by nie miał choćby jednej takiej sytuacji. W związku z tym coś jest nie tak, coś tu nie gra najnormalniej w świecie. Dlaczego to dziecko, które też wymaga opieki, też wymaga wsparcia, ale nie ma ewidentnych zmian w swoim ciele, na twarzy, że ma trudności, ma być gorzej traktowane niż to dziecko, które z daleka widzimy, że również ma trudności. Warto się nad tym zastanowić. Z tego choćby tytułu, że bardzo wielu ludzi zarzuca osobom w spektrum autyzmu, szczególnie tym wysoko funkcjonującym, że oni są nieempatyczni, że oni w ogóle są tacy poza czubkiem własnego nosa to nic nie widzą. I tutaj warto się zastanowić, czy na pewno tak jest. Czy to ten świat neurotypowy przypadkiem nie patrzy nic dalej poza czubek własnego nosa. Jasne jest, że wszystko, co jest nieznane, co jest, o czym nie wiemy, wydaje nam się niebezpieczne. Tylko że to są, drodzy Państwo, moje lęki jako człowieka neurotypowego, który albo się nie chce dowiedzieć, albo nie chce po prostu wiedzieć. I stąd potem się pojawiają takie trudności i takie nie tyle lekceważenie, co właśnie krzywdzenie pewnymi opiniami, pewnymi zachowaniami właśnie same te osoby w spektrum autyzmu, bez względu na wiek, ale także ich rodziny. Więc może czasami warto być bardziej empatycznym i okazać trochę więcej teorii umysłu, a nie zarzucać, że komuś innemu tego brakuje. To taka samoocena jest bardzo ważnym wskaźnikiem do tego, by móc zaakceptować coś. Bo jeżeli ja sam siebie nie akceptuję i boję się wszystkiego, czegoś, czego nie znam, to jednocześnie ten brak akceptacji przerzucam także na drugiego człowieka, najczęściej tego słabszego. Więc warto się nad tym zastanowić i zachęcam do takiej autorefleksji. Zdecydowanie ułatwi funkcjonowanie wszystkim. Drodzy Państwo, każde dziecko ze spektrum autyzmu jest absolutnie unikalne. Jest absolutnie indywidualnością i dokładnie tak do tych osób musimy podchodzić. Nie może być tak, że jak terapeuta ma w poniedziałek przyjmuje 7 dzieciaków w spektrum autyzmu, przygotowuje 10 pudełeczek i z wszystkimi jedzie te same ćwiczenia. To jest nieprofesjonalne, dlatego że każde z tych dzieciaków, które do tego gabinetu trafiają, zupełnie inaczej funkcjonuje. To, że z jednym dzieckiem pracuje przy stoliku, jest ok, bo tak wymaga jakby
ten aspekt jego wsparcia, ale z innym dzieckiem być może muszę pracować tylko na dywanie i ma to polegać na tym, że będę się z nim turlała po podłodze. I wcale żadne pudełeczka tutaj w grę nie wchodzą. Zmierzam do tego, że ile dzieci, tyle absolutnie indywidualnych podejść. Każde z nich wymaga innego wsparcia. Nie da się zrobić kopiuj wklej zestawu ćwiczeń. Każde z nich potrzebuje zupełnie innego zestawu i zupełnie innego podejścia, także ze strony terapeuty. To, że dziecko, albo dzisiaj z Jasiem, to ja jestem wesoła, tak furorę robię, macham rękami, jestem bardzo taka energetyczna, taka bardzo taki duży afekt daje dziecku. Być może on tego potrzebuje, dlatego że jest bardzo wyciszony, bardzo wygaszony, nie chce wchodzić w kontakty i będę musiała go pobudzić, ale mogę mieć dziecko, które biega w kółko, odbija się właściwie od ściany do ściany i ja już z tym dzieckiem nie mogę się tak zachowywać. Muszę być z jego stonowaniem, muszę mówić nieco wolniej, ciszej, muszę ograniczyć mowę ciała, po to, aby wejść z nim w interakcję. I to jest indywidualne podejście. To, że jako nauczyciel pracowałam w ciągu swojej kariery pedagogicznej z 2 dzieci w spektrum autyzmu, oznacza, że pracowałam tylko z 2 dzieci w spektrum autyzmu. I nie ma to nic wspólnego z tym, że od września będę pracowała z kolejnym, na przykład z kolejnym dzieckiem. To nie jest to samo podejście. Zupełnie inaczej będę musiała po pierwsze poznać to dziecko, a po drugie będzie wymagało innego z mojej strony wsparcia. Drodzy Państwo, spektrum autyzmu to nie choroba. Właśnie dlatego, że nie znamy przyczyn, nie jesteśmy w stanie stworzyć lekarstwa. Jest to zaburzenie neurorozwojowe związane z odmiennym funkcjonowaniem układu nerwowego. Objawia się on, drodzy Państwo, tym, że osoba w spektrum autyzmu postrzega świat nieco inaczej myśli i nieco inaczej funkcjonuje. Ja zawsze powtarzam, że to jest działanie absolutnie nieszablonowe. Nie jest gorsze absolutnie. Ono jest nieco inne. I szalenie bardzo irytuje mnie stwierdzenie, że on jest w swoim świecie. Ona jest w swoim świecie. Na litość boską, drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, drodzy terapeuci. Te dzieciaki żyją dokładnie w tym samym świecie, co my. Oddychają tym samym powietrzem, wąchają te same kwiaty. Może je ukąsić ta sama pszczoła. Nie, pszczoła raz ukąsi. Ale ta sama kropla deszczu, czy ten sam deszcz pada na to dziecko. Nie jest to inny świat. Jest on dokładnie ten sam, natomiast inaczej postrzegany. Często bardzo gwałtownie, często bardzo emocjonalnie, a w konsekwencji pojawiają się bardzo gwałtowne i emocjonalne zachowania ze strony tych osób. Ale to nadal jest ten sam świat. Dopóki tego nie pojmiemy, nie będziemy w stanie umiejętnie wspierać tych dzieci, ale także osób starszych, nie tylko dzieciaków. W związku z tym pamiętajcie, autyzmu nie leczymy, natomiast leczymy absolutnie wszystko, co temu autyzmowi towarzyszy i co możemy wyleczyć. A więc jeżeli dziecko ma kłopoty w obszarze układu pokarmowego, jeżeli dziecku towarzyszą lęki, jeżeli dziecko ma kłopoty, albo inaczej, pojawia się jakaś choroba psychiczna, czy cokolwiek innego, to wszystko leczymy, jeżeli są na to leki. I znowu, bo często do mnie piszecie z takim pytaniem, jak nie leczymy, jak leczymy, tak? Wprowadzamy leczenie biomedyczne i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, dokładnie tak. Oddziałujemy właśnie na tą biologię, na fizykę, która towarzyszy dziecku. A więc pamiętajmy o tym, że nasz mózg to taki komputer zawiadujący nami wszystkimi i tym, co się z nami ma dziać i w jakiej sytuacji ma się to dziać. I znowu, mózg dba o to, aby dziecko było jak najlepiej funkcjonujące, jak najlepiej sobie radziło. Czyli jeżeli dziecko, które nie ma narzędzia do komunikacji, bo mama wstydzi się używać obrazków, bo mama nie zna komunikacji alternatywnej, bo nikt jej tego nie pokazał, albo pokazał, ale ona tego nie chce. W związku z tym, moi drodzy, jak to dziecko ma powiedzieć, że mamuń, boli mnie brzuszek, nie mogę tego jeść, bo znowu mnie to boli, czuję się bardzo źle. Więc mózg, który nie jest w stanie werbalizować, wykorzystuje zachowania niepożądane. Zachowania niepożądane, które mają na celu zwrócić uwagę mamy, taty, nauczyciela, lekarza i wszystkich osób dookoła. Po co? Po to, żeby zadziałać właśnie na ten bolący brzuszek. Żeby ktoś złapał to dziecko, poszedł do lekarza, zrobił badania i żeby się okazało nagle, że dziecko ma albo nieszczelność jelita, albo ma nietolerancję pokarmową, albo ma alergię pokarmową na coś. I jeżeli nikt tego nie robi, to znaczy, że mózg wysyła kolejny sygnał. Musimy wprowadzić inne zachowanie trudne. Być może to zachowanie pobudzi rodzica do tego, żeby pójść do
do lekarza. W związku z tym, jeżeli rodzic nie reaguje, to pojawiają się coraz trudniejsze, dłużej trwające zachowania niepożądane. Ale jeżeli ktoś się wreszcie zorientuje i weźmie to dziecko do lekarza, zrobi mu rzeczywiste badania laboratoryjne i nagle się okaże, tak, dziecko jest uczulone na to, dziecko ma nietolerancję na przykład laktozy, dziecko ma alergię na to i na to. I nagle zostanie wprowadzone odpowiednie leczenie, także biomedyczne w kontekście uzupełnienia witamin i innych suplementów, które aktualnie są niedoborem u tego dziecka, nagle mózg zacznie lepiej funkcjonować, ponieważ to prymarne, fizyczne, jakby ten deficyt, niedogodność zaczyna ustępować. W związku z tym mózg tu i teraz może się przestawić na wyższe umiejętności, a więc skoro brzuszek przestaje dziecko boleć, to znaczy, że już nie muszę prezentować zachowań niepożądanych. Teraz mogę skupić się na czymś więcej, a więc na rozwoju funkcji poznawczych, na rozwoju funkcji wykonawczych, na rozwoju również werbalizacji. I nagle rodzic mówi, tak, bo ja go leczyłam tak i wiem, że go wyleczyłam z autyzmu. On zupełnie inaczej funkcjonuje. I teraz jakby całe podsumowanie tego wszystkiego jest takie, że tak, zaleczyłaś to, co współtowarzyszyło autyzmowi i dzięki temu, że wreszcie to zrozumiałaś, że coś dziecku było, mózg może zdobywać wyższe umiejętności, pobudzać i stymulować te wyższe umiejętności, jak na przykład werbalizację, czy jak pracę nad zachowaniami. Jednocześnie nie wyleczyłaś z autyzmu. To spektrum autyzmu będzie z tym dzieckiem calutki czas, natomiast dziecko może znakomicie i fenomenalnie funkcjonować. I tego musimy być świadomi. Jeżeli ktoś twierdzi, że dziecko zostało wyleczone z autyzmu, to znaczy, że ta diagnoza była niepoprawna, ona była źle postawiona. To znaczy, że temu dziecku nie towarzyszyło spektrum autyzmu, tylko być może jakaś inna choroba. To nie był deficyt neurorozwojowy wówczas. Podobnie, drodzy Państwo, jak ADHD. Z tego się po prostu nie wyrasta. My możemy pracować nad swoim zachowaniem, my możemy radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, natomiast to zaburzenie z nami będzie trwało. I w tym kontekście musimy rozpatrywać leczenie, drodzy Państwo. Leczymy wszystko to, co współtowarzyszy spektrum autyzmu, a nie samo spektrum. Spektrum się nie leczy, tylko akceptuje. I to jest ta bardzo duża różnica w podejściu. Tak jak powiedziałam, mamy nową klasyfikację od 1 stycznia 2022 i tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. Spektrum autyzmu zostało zakwalifikowane do bardzo dużej kategorii, jaką są zaburzenia neurorozwojowe, które odwołują się właśnie do deficytów w obszarze układu nerwowego. I oczywiście główna diagnoza to zaburzenie ze spektrum autyzmu, które jest oznaczane 6A02. Natomiast w tej kategorii mamy inne, mniejsze, takie bardziej szczegółowe, odnoszące się do danych podtypów jakby funkcjonowania dziecka. One będą oczywiście brzmiały inaczej niż do tej pory to, co znaliśmy z ICD-10 typu zespół Aspergera, typu autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy. Absolutnie już tego nie mamy, te nazwy są zupełnie inne. I tutaj jeszcze w kontekście tej nowej klasyfikacji ciekawostką jest to, że znika nam zespół Aspergera, a jako nazwa diagnozy, natomiast absolutnie nie znika możliwość diagnozowania dzieci z subtelnymi cechami spektrum autyzmu, które są w normie intelektualnej i które nie mają deficytów w obszarze werbalnym na przykład, ale mają trudności na przykład w kontekście języka pragmatycznego i relacji społecznych, tak? I tutaj jakby się ta diagnostyka nam zmienia. Jednocześnie z obszaru wcześniej brzmiącego całościowych zaburzeń rozwoju na rzecz dzisiejszego zaburzenia ze spektrum autyzmu, drodzy Państwo, znika nam zespół Retta. I znowu, on trafia zupełnie w inną kategorię ze względu na to, że zespół Retta ma poznany gen, który wywołuje tą chorobę. W związku z tym jest on wyrwany już z tej dawnej klasyfikacji, która była gdzieś tam w obszarze autyzmu. Dlatego, że mamy konkretną przyczynę, bezwzględnie jakby co by się nie wydarzyło, jeżeli ten gen jest konkretny uszkodzony, mamy pełną diagnozę, że jest to zespół Retta. Moi drodzy, to ICD-11, ta nowa klasyfikacja, ona jeszcze do niedawna wielu się bało tej nowej klasyfikacji, zarówno rodziców, jak i specjalistów, ponieważ nie do końca wiedzieliśmy, co się z tym będzie wiązało, jakie zmiany, jak to wpłynie na diagnostykę itd., itd.
Cały czas czekamy oczywiście na dostosowanie procedur, dostosowanie języka, dostosowanie różnych protokołów, kwestionariuszy do tego, co proponuje ICD-11 w kontekście diagnoz i to jeszcze chwilkę potrwa. Natomiast radykalnie zmienia się podejście w kontekście spektrum autyzmu z behawioralnego na funkcjonalne. I bardzo dobrze, dlatego że dzisiaj nareszcie, wreszcie osoby z takimi bardzo subtelnymi deficytami będą wychwytywane. Oczywiście pod warunkiem, że rodzic także będzie miał szerzej otwarte oczy. Tutaj także, moi drodzy, wreszcie nie będziemy skupiać się tylko na tym, że dziecko na przykład ustawia autka w szeregu albo klocki w wywierze, bo to jest pewien objaw, który ja widzę. Natomiast ja muszę wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Jak się dowiem, dlaczego tak się dzieje i jak dziecko reaguje na pewne zmiany w swojej zabawie, to będę oceniała pod kątem spektrum, a nie samo to, że dziecko ustawia według kolorów kredki albo na przykład ustawia autka w jednym szeregu. To nie jest dzisiaj objaw spektrum. Inny aspekt się tutaj ocenia. Kolejna bardzo ważna zmiana w ICD-11 to na pewno to, że wreszcie, drodzy Państwo, nie trzymamy się sztywnej ramy, że objawy muszą wystąpić w okresie wczesnorozwojowym, ale już idziemy dalej w kierunku takim, że objawy mogą się ujawnić dopiero w okresie dojrzewania. Także ICD-11 uwzględnia, moi drodzy, utratę nabytych kompetencji, ale także aspekt nadkompetencji jest także brany pod uwagę w kontekście diagnozy. I tutaj jest to odniesienie właśnie do tych dzieciaków, które mają te bardzo delikatne, subtelne, ten taki bardzo subtelny kraniec spektrum, gdzie dziecko półtora, dwuletnie zna wszystkie cyfry, zna wszystkie liczby, zaczyna czytać i rodzice są z tego dumni, prawda, że o jaki geniusz. Natomiast jest to nadkompetencja, która jest wielce taką ważną wskazówką do tego, aby dziecko obserwować, tak? Być może będzie to spektrum autyzmu. I moi drodzy, chyba najważniejsza ze zmian, która będzie ogromnie korzystna dla pacjentów, to to, że wreszcie uwzględniono zaburzenia sensoryczne jako aspekt konieczny do współdiagnozy spektrum autyzmu. Dzisiaj diagnozy będą miały takie zalecenie i wskazanie do tego, aby w kontekście spektrum autyzmu wykonywać pełną diagnozę integracji sensorycznej, ale także diagnozy funkcjonalnej. I to są te dwie dodatkowe, bardzo duże wskazówki do tego, aby ta diagnoza spektrum autyzmu pojawiła się rzeczywiście taka wiarygodna i rzetelna. I ostatnia, dla mnie osobiście bardzo ważna zmiana, mianowicie to, że dzisiaj w tych nowych diagnozach będzie uwzględnione wszystko, co współtowarzyszy spektrum autyzmu. I dziecko może otrzymać diagnozę zaburzenia ze spektrum autyzmu z komponentem albo z współwystępującym na przykład ADHD, albo czymkolwiek innym, co tam dalej dziecku towarzyszy. Do tej pory tego nie było, natomiast teraz jest na szczęście już taka możliwość i będzie musiało być to od razu uwzględnione. Jeśli chodzi, moi drodzy, o samo podejście do diagnozy, to ICD-11 zawęża nam obszar diagnozy z triady do diady, a więc nie mamy już trzech takich worów objawowych, tylko idziemy, drodzy Państwo, w funkcjonalność, a więc będziemy oceniać, czy występują u pacjenta deficyty w zdolnościach, nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji społecznych i komunikacji społecznej. I drugi obszar będzie dotyczył skłonności do ograniczonych, powtarzalnych, nieelastycznych wzorców zachowań, zainteresowań lub czynności, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby. I wcale nie ma tutaj mowy o ustawianiu klocków w wieże. Szanowni Państwo, nie będę szczegółowo omawiała tych obszarów, ponieważ na YouTubie znajduje się na moim kanale Puzzle Szkolenia i Terapia. Tam znajduje się szczegółowa analiza obu tych obszarów, zarówno pierwszego, jak i drugiego. Tam bardzo szczegółowo omawiam to, na co trzeba zwracać uwagę. Dlatego nie będę tego powtarzała, tylko zainteresowanych po prostu odsyłam na swojego YouTuba. Tutaj, moi drodzy, te poszczególne obszary będą się oczywiście odnosiły do tego, jak budowana jest komunikacja, czy ona w ogóle się pojawia, albo w ogóle nie występuje. Komunikacja, czyli sam język taki pragmatyczny, ale także w kontekście budowania relacji społecznych. Drugi obszar dotyczący właśnie tych powtarzalnych zachowań związanych z ewentualnymi autostymulacjami, stereotypową powtarzalną mową, różnymi oporami przed rutyną, zmianą, ale także tutaj właśnie jako punkt trzeci
będzie uwzględnienie właśnie tego aspektu integracji sensorycznej jako tej dodatkowej diagnozy. Ale szczegóły, tak jak mówię, zapraszam na YouTube'a. Drodzy Państwo, kilka ciekawostek, które zapewne wiecie, ale jeszcze sobie tak je przypomnijmy. 50% dzieci nigdy nie będzie werbalne. To jest mocno nieaktualna statystyka, ponieważ, drodzy Państwo, dzisiaj już znacząco wcześniej diagnozujemy te dzieciaki. One bardzo szybko trafiają w oddziaływania terapeutyczne do wspaniałych logopedów i neurologopedów, którzy tutaj mają bardzo trudną pracę do wykonania, ale niezwykle satysfakcjonującą. I dzięki ich naprawdę bardzo ciężkiej pracy te dzieciaki bardzo fajnie wchodzą w terapię i robią naprawdę duże postępy. W związku z tym nieprawdą jest, że połowa tych dzieci nie będzie werbalna, bo nawet jeżeli nie będzie tworzyła epopei narodowych i bardzo wieloelementowo złożonej wypowiedzi, to będzie posługiwała się wyrazami. Nawet jeżeli zdarzy się tak, że dziecko będzie miało kłopot z werbalizacją, to na pewno będzie w stanie zakomunikować swoje pragnienia, potrzeby czy myśli poprzez właśnie komunikację alternatywno-wspomagającą, której nie należy się bać. I mitem jest to, że kiedy mama, tata czy nauczyciele, czy samo dziecko oczywiście, bo to dla niego jest, używa obrazków czy odpowiednich gestów, to nie rozwinie się jego werbalizacja. Jest to bzdura. Właśnie dzięki tej komunikacji bardzo często ona stanowi taki bardzo solidny fundament do tego, żeby dziecko rozwijało tą mowę, ponieważ za każdym obrazkiem idzie zawsze słowo, które buduje w główce dziecka obraz świata. A bez rozumienia nie ma mówienia. Nie bójmy się AAC. To jest naprawdę fenomenalne narzędzie, które rozbudza mowę dzieci. Jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, do niedawna mówiono 70% dzieci. Dzisiaj statystyki wskazują, że 31% dzieciaków w spektrum ma iloraz inteligencji poniżej 70 punktów IQ, natomiast 25% dzieciaków w przedziale 71-85. Natomiast 44% dzieci w spektrum jest w normie intelektualnej od średniej do ponadprzeciętnej, czyli powyżej 85 punktów. Drodzy Państwo, to też są najnowsze statystyki z 2023 roku. Niemniej jednak ewidentnie widzimy, że jest poprawa w kontekście właśnie tej ewentualnej trudności. Większość dzieci ma zaburzenia integracji sensorycznej, które są uwzględnione właśnie w diagnostyce zgodnie z wytycznymi ICD-11. 100% rozpoznania autyzmu może nastąpić przed 3 rokiem życia, pod warunkiem, że rodzic zgłosi się do poradni, pod warunkiem, że zgłosi się do specjalisty i nie będzie się bał tego, że albo coś wymyśla, albo właśnie zlekceważy i jakoś to będzie, tak? Kolejna bardzo ważna kwestia to jest to, żeby pamiętać, że spektrum u każdej osoby objawia się inaczej. Nie ma dwóch identycznie funkcjonujących osób, nie ma dwóch identycznych trudności, bo to, że ktoś ma problem z komunikacją naprzemienną, u każdego z tych osób będzie wyglądała ta trudność zupełnie inaczej. Nie ma także, moi drodzy, osób, które będą prezentowały cały pakiet i wszystkie symptomy opisane w diadzie, dlatego że nawet jeżeli u jednej osoby będzie właśnie kłopot z werbalizacją, to poziom samej werbalizacji też będzie różny. Jedna osoba będzie miała na przykład brak werbalizacji, a druga będzie miała słownikowy zasób słownictwa. Więc znowu bardzo indywidualnie do tego wszystkiego podchodzimy. Około 10 do 15% osób w spektrum prezentuje niewiarygodne zdolności, które nazywamy zespołem Savanta. Znowu, pamiętajmy o tym, że każde dziecko w spektrum oprócz słabszych stron trudności ma także bardzo mocne strony, które powinniśmy wykorzystywać w kompensacji jego trudności. Także zakłócona centralna koherencja, teoria umysłu jak najbardziej tak, natomiast obie te kwestie mogą być wypracowane, mniej lub bardziej, ale można nad tym pracować. Wreszcie pamiętajmy o tym, że 10-krotnie silniej rozbudowane są struktury wizualne w korze mózgowej u osób w spektrum niż te słuchowe. W związku z tym często się pojawia takie określenie, że dzieciaki w spektrum myślą obrazami. One często tak robią, że żeby coś zapamiętać, to tak jakby fotografowały sobie albo pewną scenkę, albo pewien przedmiot, czy jakiś kontekst sytuacyjny. Dzięki temu się go uczą albo go zapamiętują. Kolejna bardzo ważna informacja, pamiętajmy o tym, że spektrum może występować u dzieci we wszystkich grupach rasowych, etnicznych i ekonomiczno-społecznych. Mit o oziębłej, niekochającej mamie już dawno został obalony.
Kolejna bardzo taka ciekawa informacja dotyczy, drodzy Państwo, kolejnego jakby dziecko w rodzinie, tak? Jakie ma szanse, że też będzie w spektrum. Różnie statystyki się, w zależności z którego źródła korzystamy, będzie to różnie wyglądało. Jedne wskazują od 2 do 18%, że kolejne dziecko także będzie w spektrum, ale są też statystyki, które pokazują, że od 33 do 35% szans na to, że kolejne dziecko jest w spektrum, właśnie tak się prezentuje. 83% osób w spektrum to także osoby z dodatkową, co najmniej jedną współtowarzyszącą diagnozą, z czego 10% tych współtowarzyszących diagnoz dotyczy zaburzeń czy chorób psychicznych, a od 40 do 60% to jest ADHD, a oprócz tego jeszcze inne współtowarzyszące deficyty się mogą pojawić. Moi drodzy, pamiętajcie, tu się uśmiecham i kieruję te słowa głównie do rodziców neurotypowych dzieci, którzy sami są także neurotypowi. I jeżeli jesteście na placu zabaw i widzicie, że jakieś dzieciątko zachowuje się nieco inaczej niż wasze dzieci neurotypowe, nie bójcie się tego, że ono zarazi wasze dzieci. Nie bójcie się tego, że ono zrobi krzywdę waszemu dziecku. Autyzmem się nie da zarazić. Natomiast te dzieci potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebują kontaktów rówieśniczych. Nie zabraniajcie im tego, nie uniemożliwiajcie im kontaktów. Bądźcie otwarci i spróbujcie poznać to zaburzenie. Będziecie się po prostu mniej bać. Zachęcam do tego bardzo, bardzo serdecznie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o spektrum autyzmu, aby być świadomi tego, czym to tak naprawdę jest? Fenotyp męski i żeński spektrum autyzmu. Moi drodzy, nareszcie w kontekście tej nowej klasyfikacji mamy inne podejście w kontekście diagnozy. Do tej pory prezentował się tak zwany obraz męskiego mózgu, tak? Czyli tych takich cech bardzo, bardzo behawioralnych, można powiedzieć. Stąd cała masa dziewczynek jest pominięta w drodze diagnostycznej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dane dziecko jest dla nas bardzo wyzywające i wymaga od nas dużej uwagi, tak? Ciągle musimy zwracać uwagę, jest to dziecko, które prezentuje całą masę różnych zachowań nieakceptowalnych, a dodatkowo jeszcze ma niepełnosprawność intelektualną, w związku z tym takie dziecko szybko jest wychwytywane w kontekście diagnozy, no bo jak sobie z nim nie radzę, no to szukam pomocy gdzie indziej, prawda? Niech kto inny się nim zajmie, bo ja nie wiem. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które nie prezentuje takich zachowań niepożądanych, które być może jest cichutkie, spokojne i to w kontekście dziewczynek, właściwie nie musi być geniuszem, może być średniakiem, przeciętniakiem na terenie klasy, ale jeżeli ja jej nie muszę zwracać uwagi, usiądź, przestań, nie wstawaj, nie chodź po klasie, no weź się zajmij przepisywaniem, proszę się odwrócić, nie rozmawiaj, nie popychaj i ciągle tak muszę mówić, no to mnie to zaczyna irytować i jakby coraz bardziej zwracam na to uwagę. Ale jeżeli mam takie dziecko, które właściwie wykonuje każde moje polecenie, może nie pisze najlepiej, ale właściwie nie mam z nim takich wyzwań wychowawczych, no to po co zwracać na nie uwagę? No właśnie po to, że jak widzę, że jest to coś innego niż typowe, to powinnam się tym zainteresować, powinienem zwrócić na to uwagę. I moi drodzy, nie będę absolutnie tego roztrząsać na jeszcze większe drobinki, bo jeżeli kogoś interesuje właśnie kwestia fenotypu męskiego i żeńskiego, to oczywiście ja bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie ze mną, gdzie omawiam bardzo szczegółowo temat diagnoz małych dziewczynek, ale także młodych kobiet. Tam szczegółowo opowiadam, czym to się różni. Ale powiem Wam tylko jedno zdanie. Mianowicie takie, że chłopców ze względu właśnie na te wyzywające zachowania ich szybciej wychwytujemy. Natomiast już chłopcy, którzy nie prezentują takich wyzywających zachowań, już często pomijamy w drodze diagnostycznej i najczęściej te dzieciaki trafiają dopiero w okresie dojrzewania do różnych specjalistów, bo nagle rodzice nie poznają własnego syna, tak? Z kolei dziewczynki, drodzy Państwo, i tutaj mówię o tych dziewczynkach z subtelnymi cechami, nie te, które jakby od razu możemy zdiagnozować na pierwszy rzut oka, natomiast mówię o tych dziewczynkach z subtelnymi cechami. Te dziewczynki do tej pory były jakby porównywane z chłopcami w spektrum autyzmu, co było karygodnym błędem diagnostycznym. Dzisiaj wiemy i też ICD-11 jasno i wyraźnie to wskazuje, że my mamy porównywać dziewczynki do drugiej dziewczynki w tym samym wieku,
która może prezentować zachowania typowe, czyli te neurotypowe. I tylko w porównaniu dziewczynki z podejrzeniem ze spektrum do dziewczynki neurotypowej jesteśmy w stanie ocenić, której umiejętności albo funkcji u niej nie ma, albo jest inna niż w przypadku wzorca neurotypowego. I o tym się mówi w kontekście fenotypów męskich i żeńskich. I tyle w tym temacie na dzień dzisiejszy. Kolejna kwestia, moi drodzy, nie oznacza tylko nie, nie oznacza nigdy. Zapamiętajcie sobie, drodzy rodzice, drodzy terapeuci i drodzy nauczyciele, ten slajd. Dlaczego? Dlatego, że to, czy słowo nigdy się ujawni, zależy od nas, nie od dziecka. Dlatego, że u dziecka nie funkcjonuje w jego mniemaniu takie słowo. Ono, mówiąc nie, mówi: nie jestem gotowy dzisiaj, nie spróbuję tego dzisiaj, nie chcę tego robić dzisiaj, nie mam ochoty na to dzisiaj, ale to dzisiaj nie oznacza, że nie będę miał ochoty na to jutro, może za tydzień, może za pół roku. Wszystko zależy od tego, czy to nigdy się pojawi, właśnie zależy od tego, czy ty, mamo, tato, babciu, dziadku, droga pani nauczycielko, terapeutko, podejmiesz kolejną próbę. Jeżeli uznasz, że dzisiaj proponujesz Krzysiowi puzzle i on się nie chce nimi bawić, mówi nie, i ty te puzzle wyrzucasz do kosza, no to rzeczywiście nigdy ich nie ułoży. Natomiast jeżeli dzisiaj je schowasz, ale spróbujesz je wyciągnąć jutro, jeżeli nawet powie nie, ale ty wyciągniesz je za kolejny tydzień albo za pół roku, być może się zdziwisz, bo dziecko będzie gotowe na to, aby do nich usiąść, aby je zbudować. Ale jeżeli z góry przyjmujesz do wiadomości nie równa się dla ciebie nigdy, to rzeczywiście to nigdy zacznie funkcjonować w tej waszej przestrzeni. Natomiast u dziecka w spektrum autyzmu nigdy nie funkcjonuje. Nie dzisiaj. I w tym mniemaniu pracujcie i oddziałujcie na dzieci. Kolejna kwestia to lęk, moi drodzy. Lęk nie jest objawem spektrum autyzmu, nie jest on wpisany w diadę. Natomiast doskonale wiemy, że życie w spektrum autyzmu to jest życie na krawędzi lęku. Nieustannie i zawsze w najmniejszej, albo inaczej, w takiej najbardziej subtelnej nawet sytuacji życiowej ten lęk u osoby w spektrum się może pojawić. Często dla nas niezrozumiały, a dla osoby w spektrum bardzo gwałtowny i silny. W konsekwencji pojawić się mogą zachowania niepożądane, agresja, autoagresja, izolacja, meltdown, autostymulacje najróżniejsze, depresja czy zaburzenia lękowe. I moi drodzy, pamiętajcie o tym, że żaden z nas, ludzi dorosłych, ludzi neurotypowych, czy to jako mama, czy jako nauczyciel, czy jako terapeuta, absolutnie nie jesteśmy w stanie zagwarantować dziecku takiego bezpieczeństwa i powiedzieć mu: nie będziesz się bał, bo ja się wszystkim zajmę. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli inaczej, naszym obowiązkiem jest to, aby dać dzieciom i na początku dzieciom, potem nastolatkom narzędzie do tego, aby ono radziło sobie z tym lękiem. Dać mu narzędzie do tego, aby od czasu do czasu nawet popełniło błąd po to, aby mogło się na tym błędzie uczyć. Jeżeli my dziecko we wszystkim wyręczamy, nie dajemy mu możliwości wyboru, nie dajemy mu możliwości podejmowania decyzji, a tym samym popełniania błędów, czyli uczenia się, no to niestety jakby poziom lęku będzie wzrastał u takiego dziecka i każda najbardziej błaha sytuacja może sprowadzać lęk w granicach wybuchu. Nad tym się trzeba zastanowić. Nie ochronimy dziecka przed lękiem, natomiast mamy obowiązek dać mu narzędzie do tego, aby z tym lękiem potrafił sobie radzić. Bo dla każdego z tych dzieci lęk będzie wywoływany zupełnie innym aspektem, którąś z tych kropelek, którą macie na tym slajdzie. Kolejna kwestia, moi drodzy, dziecko w spektrum autyzmu ucieka od sytuacji nie do zniesienia w trudne zachowania, bo szuka ratunku. Każde zachowanie dzieci w spektrum autyzmu, bez względu na to, jak one funkcjonują, zawsze ma cel, zawsze ma komunikat. Tyle, że czasami my, dorośli, nie potrafimy znaleźć klucza do bram tego zamczyska, które tworzy dziecko. Mianowicie nie jesteśmy w stanie rozszyfrować i zrozumieć, o co chodzi w tym zachowaniu, co dziecko chce nam powiedzieć, co ono nam tym zachowaniem chce zakomunikować. Jeżeli będziemy skupiać się jak koniki z klapeczkami na tym, co widzę, nie dochodząc do tego, dlaczego się to pojawia, to zachowania będą albo się nasilać, albo utrwalać, albo trwać
trwać dłużej, albo będzie ich coraz więcej. Natomiast nie działając na wyzwalacz, na przyczynę, nie rozwiązując problemu tego dziecka, które prezentuje dane zachowanie, nie pomożemy mu nigdy. Jednocześnie pamiętajcie, że to, że widzicie setkę dzieci, która uderza głową o podłogę, dla każdego z nich wyzwalaczem może być zupełnie co innego, czyli komunikat może być zupełnie inny, który chcą nam wysłać. Jednocześnie to, że dziecko boli brzuszek, dla setki dzieci, których boli brzuszek, każde może prezentować inne zachowanie, które będzie niosło komunikat: boli mnie brzuszek. I znowu, tylko i wyłącznie indywidualne, unikalne podejście do tego konkretnego Jasia, Asi, Kasi i Zosi będzie dało jakby rozpoznanie, ale także indywidualne podejście i wsparcie dla tego konkretnego dziecka. Kolejny ważny aspekt, moi drodzy, to, że w chwilach stresu, przeciążenia najczęściej sensorycznego i dzieciaki, i młodzież, i osoby dorosłe przeżywają meltdown, czyli niekontrolowany, gwałtowny wybuch silnych emocji. Jest to absolutnie nie napad złości, to jest zupełnie co innego. Napad złości jest absolutnie świadomy i celowy. Dziecko wie, po co robi to zachowanie. Prezentuje to zachowanie. Natomiast w meltdownie te zachowania, które być może są podobne do zachowań trudnych, jest zachowaniem poza jego świadomością. Dziecko nie planuje tego zachowania, nie kontroluje tego zachowania, ale wymaga wsparcia. I znowu, sam meltdown to jest odrębne spotkanie, gdzie trzeba bardzo dużo o tym poopowiadać. Natomiast chcę Was tylko uczulić, moi drodzy, meltdown, powtarzam raz jeszcze, nie równa się napadowi złości. Są to dwa różne, odrębne, odmienne aspekty, gdzie meltdown jest poza świadomością dziecka, niekontrolowany, natomiast napad złości jest absolutnie pod pełną kontrolą dziecka. Niemniej jednak w meltdownie dziecko swoim zachowaniem krzyczy jednoznacznie: nie mam już siły, mam dość, jestem zmęczona, nie daję rady, ratunku i pomocy. Taki komunikat płynie z meltdownu u dziecka w spektrum. Kolejna bardzo ważna rzecz, autostymulacje, moi drodzy. Każdy z nas ma taką formę autostymulacji, jak na przykład stoimy gdzieś w jakimś urzędzie i kolejka jest ogromna, pani w urzędzie dopiero obsłużyła jednego klienta, no to co robimy? Albo kręcimy kluczykami na palcu, albo bawimy się pierścionkiem, albo cokolwiek innego. No każdy z nas tak robi, tak? Przed egzaminami obgryzamy paznokcie na przykład. Natomiast dzieci w spektrum autyzmu dokładnie tak samo korzystają z autostymulacji. Te dzieciaki, które mają subtelne cechy, korzystają z autostymulacji w sposób nie rzucający się w oczy i są to bardzo subtelne, często akceptowalne i tolerowane zachowania, ponieważ nie odbiegają jakoś znacząco od tego, co prezentują osoby neurotypowe. Natomiast te gwałtowniejsze autostymulacje typu właśnie machanie rączkami, kręcenie się w kółko, włączanie, wyłączanie wszelkich przycisków, otwieranie, zamykanie drzwi i jakby każdy z nas mógłby tutaj przytoczyć swoją autostymulację, którą gdzieś tam kiedyś obserwował, widział u swojego dziecka czy ucznia. Niemniej jednak jakby samo sedno tej kwestii jest takie, że moi drodzy, autostymulacja jest formą samoleczenia u tych dzieci. Jeżeli my dorośli nie jesteśmy w stanie mu pomóc, bo nie rozumiemy zachowań dziecka, czyli nie wspieramy go odpowiednio, a więc ono szuka rozwiązań samodzielnie. Wykorzystuje aspekt najczęściej sensoryczny, tak, jako zachowania powtarzalne, ale w oparciu o sensoryzmy różnego typu. W związku z tym dziecko albo wykorzystuje i pobudza ten zmysł, który jest niepobudzony wystarczająco, albo właśnie próbuje go osłabić. Jednocześnie wykorzystywanie takiej aktywności fizycznej sprawia, że w mózgu dziecka ujawniają się beta-endorfiny, czyli takie neurotransmitery, które tu natychmiast łagodzą, moi drodzy, pewne dolegliwości na takiej płaszczyźnie emocjonalno-psychicznej. Przynoszą po prostu dziecku ulgę. W związku z tym dziecko z tego korzysta, bo natychmiast zaczyna mu się poprawiać humor. I o tym trzeba pamiętać. Nie wolno zabraniać dzieciom autostymulacji. No chyba, że dasz mu coś w zamian, co będzie miało podobne znaczenie dla niego w sensie takich oczekiwań dziecka. Natomiast jak my mówimy do dziecka: opuść te ręce, no schowaj te ręce, włóż te ręce, złap te ręce, jak dziecko macha rękami, jest to działanie przemocowe. To znaczy, że nie masz pojęcia,
o co chodzi w tym zachowaniu i dlaczego to zachowanie się pojawia. To znaczy, że nie pozwalasz dziecku, sam tego nie robisz, nie dajesz wsparcia i jednocześnie zabraniasz dziecku się leczyć. A wychodzi na to, że to samo leczenie to jest forma perfekcji znajomości swojego ciała. Warto o tym pomyśleć. Kolejna bardzo ważna kwestia. Pamiętajmy o tym, że rutyna i powtarzalność jest bardzo potrzebna dla osób w spektrum. One dzięki tej rutynie i powtarzalności po prostu odnajdują się w tym chaosie, w tej nieprzewidywalności świata codziennego. A niestety my, ludzie neurotypowi, rzucamy kłody pod nogi osobom w spektrum autyzmu. Te kłody leżą wszędzie, na każdym kroku i nieustająco, z którymi niestety osoby muszą sobie w spektrum radzić, często samodzielnie, bo właśnie nie mają odpowiedniego wsparcia. Natomiast ta rutyna i powtarzalność sprawia, że one powtarzają pewien fragment bardzo prostej czynności, która je po prostu uspokaja i regeneruje, pozwala mózgowi na odpoczynek. Stąd ta rutyna i powtarzalność pomaga ogarnąć ten chaos dnia codziennego. Stąd jest ona tak ważna. Kolejna kwestia, moi drodzy, to, że szkoła jest wyzwaniem dla dzieci w spektrum autyzmu. I o ile w szkołach terapeutycznych, w szkołach, gdzie są naprawdę specjaliści, tam te dzieciaki naprawdę mają odpowiednie wsparcie, to już jeśli chodzi o kwestie wielu oddziałów integracyjnych, ale także szkół masowych, tam wsparcie dla dzieci w spektrum wymaga jeszcze dużej pracy, ale przede wszystkim takiego podejścia samych pracowników. Nie mówiąc już o logistyce, która wynika z instytucji, prawda? Jakby nie będę nic więcej zdradzać w tym kontekście, powiem tylko, że ciężko jest żyć dzieciom z subtelnymi cechami spektrum w placówkach edukacyjnych z różnych przyczyn, a nie powiem nic więcej dlatego, że już w wakacje ukaże się moja druga książka, moi drodzy, w której poświęciłam wszystkie strony tylko właśnie tym osobom z subtelnymi cechami spektrum autyzmu, ale także opracowałam i policzyłam moje ankiety, które przeprowadziłam wśród nauczycieli w szkołach masowych i wśród rodziców i wyniki tych ankiet są zatrważająco niepokojące, tak tylko powiem. Natomiast na pewno będę Was zachęcała do zapoznania się z treścią tej książki. Moi drodzy, i na koniec oczywiście nie możemy pominąć aspektu seksualności. Aspekt seksualności jest etapem rozwoju, który dotyczy każdego z nas. Czy nam się to podoba, czy nie, po prostu rozwój seksualny się pojawi. Natomiast z punktu widzenia świata neurotypowego, my mamy takie wrażenie, że jak dziecko ma jakiś deficyt, to gdzie mu tam do seksualności? To odbywa się poza tym, czy my chcemy, czy my nie chcemy. Czy nam się to podoba, czy nie, to się po prostu zadzieje. Dlatego, że to jest naturalny aspekt życia człowieka. Seksualność rozwija się już w okresie prenatalnym, potem doskonali z każdym następnym dniem życia, aż do naszej śmierci nam towarzyszy. Kwestia tego, jak my będziemy wspierać rozwój seksualności naszych dzieci, przełoży się, jak one będą funkcjonowały w dorosłości. Moi drodzy, kiedy prowadzę szkolenia stacjonarne dla nauczycieli w różnych placówkach, to jak rozmawiamy o tym, jak prowadzą różne zajęcia, to nagle się okazuje się, czy to w przedszkolu, czy to w szkole takiej podstawowej, nauczyciele mówią o częściach ciała. Tak, i świetnie, bo schemat ciała u dzieci w spektrum jest zaburzony. Ale mówią, że jest nos, głowa, oczy, jest brzuch i nogi. Nie ma ani jąder, ani żadnej innej intymnej nazwy części ciała, tak jakby jej nie było, tak jakby to był temat tabu, albo coś bardzo niebezpiecznego, albo coś bardzo brzydkiego. I już na samym starcie dziecko nie ma odpowiedniego wsparcia. A jakby dziecku budować opinię, że ma jądra, że ma pochwę, że ma piersi, byłoby to zupełnie prostsze w dalszym czasie, dlatego że miałoby to dziecko solidną podstawę. Może warto się też nad tym zastanowić, aby podejść do tego tematu nieco bardziej nie tyle profesjonalnie, co odważniej, najnormalniej w świecie. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że i do przedszkola, i do szkoły wchodzi na początku cudowne dziecko. Ono jest uśmiechnięte, ma mocne strony, ma też troszeczkę trudności. Dopiero potem idzie za nim spektrum autyzmu. Nie odbierajmy dzieci w spektrum przez pryzmat jego trudności, jego diagnozy, jego deficytu, bo na samym starcie budujemy sobie mur między dzieckiem a sobą, a więc nie jesteśmy w stanie z nim wtedy zbudować żadnej relacji, dlatego że z góry go oceniamy, że tego nie zrobi, tego nie potrafi, w tym przecież będzie kiepski. Dajmy szansę sobie
i dajmy szansę dziecku. Zobaczycie, o ile prościej będzie Wam pracować z takimi dzieciakami. To tyle, jeśli chodzi o to ABC. Oczywiście temat nie jest wyczerpany, bo tych kwestii do omówienia jest cała masa. Tematów, które wymagają szczegółowego omówienia, jest oczywiście cały ogrom. Każdy z Was ma również pytanie, a jakby to było w tym, a o co chodzi w tym? Ja zdaję sobie, moi drodzy, sprawę, ale przynajmniej dzisiaj zaszczepiliśmy sobie takie ziarenko takich informacji właśnie dotyczących, czym tak naprawdę jest spektrum autyzmu, próbując obalić właśnie te mity, które gdzieś tam funkcjonują. I na tym nam oczywiście zależy. Moi drodzy, pierwsza książka, nieodzownie cały czas powtarzam, Puzzle autyzmu, jakie ułożyć, od wczesnych objawów po dorosłość, sama praktyka, wskazówki do pracy, żeby rozumieć, z czego i jak wynikają pewne zachowania. Dzięki współpracy z moimi koleżankami powstała naprawdę fajna pozycja, którą można nabyć w moim sklepie na www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Podlinkowałam Wam odniesienie do tej książki, gdyby ktoś był zainteresowany i jej nie posiadał, a w wakacje druga część dotycząca tylko dzieci z tymi subtelnymi cechami. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy udział i zapraszam oczywiście na kolejne spotkania ze mną.